Welcome back. Aha, wyłącz i włącz grę, dostaniesz osiągnięcie, fuck yeah. Jak z dźwiękiem, jest ok? Kamilos pisze, że jest ok. Okej, dobra. Znaczy, bo tu ogólnie rzecz biorąc będzie lektor, który będzie cały czas coś mówił, więc ja raczej będę spróbował siedzieć cicho, ale będą napisy polskie. Tylko mam nadzieję. End is never the end, is never the end, is never the end, is never the end, is loading never. Ha, 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 ha. O Jezu, ile się to będzie wczytywać. Akurat kamerka jest na tym napisie loading. Moja kamerka jest na napisie loading, masakra. Mogę ją trochę podnieść w tym momencie z powrotem. Edytuj scenę. Okej, niech będzie tu. Stanley. Rise, rise, rise. No, dobra, jeszcze się wczytuję. Click to skip. Nie. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Zaczniemy sobie bardzo standardowo tą gierkę, czyli będziemy robić dokładnie to, co mówi nam lektor. Tak, to jest nasze biuro, świetnie. Tu miało być 427, ale dla coś się zjebało, no nieważne. Mamy pokój 428, mamy pokój 429. A gdzie jest pokój 426? Aha. Coś jest nie tak, bo widzicie te żółte prostokąty, które tutaj powinny być, to powinny być numerki. Ale nie są. Ale to nieważne. Coś się najwyżej grze porąbało. To nieważne. Nie jest to pirat. To już jest dziwne, bo jakby to był pirat, to wszystko bym wybaczył. Ale to nie jest pirat, to jest gra kupiona na Steamie, ją mam na Steamie, pobrałem ją ze Steama. No i patrzcie, co się dzieje. Dobra. Także w tym momencie, no, wyszliśmy, nikogo kurwa nie ma. Także idziemy. Oczywiście wszystko jest pozamykane. Więc idziemy, ale tak jak mówię, pierwsze co zrobimy, to pójdziemy tak jak nam w sumie gra każe. Aczkolwiek Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. To jest świetne. Wszystkiego klikał, wszystko, nic mu to nie dało. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No to wybrał po lewej, idziemy w lewo. Się zamknęły nawet za nami. I mamy salę konferencyjną. Kurczę, no. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. How to solve a dispute with a coworker. Okej. Jak rozwiązać problem związany, znaczy no, z innymi ludźmi. Broom closet. To później się tym zajmiemy. Na razie idziemy. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Na górę. No więc idziemy na górę. Chyba jeszcze. O właśnie. I jesteśmy.
Halo? Kurwa, sekretarka też się wzięła wolne. Halo, szefie? No i cholera nie ma, no. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley nie mógł tego wiedzieć. Więc wcisnął 2, 8, 4 i 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Jej. Nowy korytarz. Troszeczkę mi to przypomina scenerię z Portala i mi się to naprawdę bardzo podoba. No, to chyba tu musimy. Klikniemy guzik. Guzik. I jedziemy taką winą. Dokładnie to tak bardzo portalowo jest w tym momencie. I loading. Nie. Dlaczego cały czas jakieś loadingi? To jest takie smutne. Nie mam piwa. Ale w butelce i tak są jakieś 2 krople. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okej. No i mamy... Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. A tu mamy wyjście. Ale nie. Słuchamy się lektora. Tak i... The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Prawie jak w Matrixie. A, i tu musimy iść do kolejnego. Oczywiście nie ma tu możliwości... O, możemy kucać, nie wiem po co, ale możemy kucać, nie możemy skakać, ani biegać. Chociaż tak dosyć szybko chodzimy. Wszystko jest w wielkich przyciskach. Fired! Tam jest jeden zwolniony. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Widzicie podgląd, inwigilacja pracowników. Tam jeden ten, jak jest, no teraz wam nie pokażę, bo nie mam myszki, ale tak jak jest ta ścieżka tam u góry i pod nią jest monitor, teraz się zaświecił na biało. O, widzicie? Obok białego jest jeden, który jest fired, czyli jest wylany koleś. Tu na dole są jakieś białe, też puste. Ale na przykład, jak się popatrzy... O, patrzcie tutaj, na wprost mniej więcej ekranu. Na przykład widać takie fotele o 393, pracownik 393 i widać fotele biurowe. Tak jakby na przykład jakiś dyrektor tak naprawdę był też inwigilowany. Przez jakiegoś główniejszego dyrektora. Okej. Idziemy tu. Tu mamy windę, z tego co pamiętam. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in,
Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Tak, i teraz chyba musimy iść do Facility Power. Mind controls idle awaiting input. Jeden wielki, jebitny ekran komputera, no jasne. I jeszcze pisane pewnie w jakimś kuźwa ten. System Power. O, mamy nawet teraz wskaźnik. I jak kierujemy na coś się, to drugi się przygasza, patrzcie. Czekajcie. No, zgaśnij. Albo i nie. Przy rogu ekranu. Dobra, no to wyłączamy. I wszystko chuj strzelił. Sama koncepcja tutaj tego głównego wątku, powiedzmy, jest już sama w sobie troszeczkę taka... What the fuck, jakiś koleś gdzieś tam pracuje, nagle wszyscy znikają. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. No, teraz otworzył się przed nami jakiś rajski po prostu świat. Tak się wzdrygnąłem przed chwilą, bo mój brat przyszedł, a nie zauważyłem go i dopiero zauważyłem, jak siadał na łóżku. I właściwie weszliśmy i nie mogę ruszyć myszką, nie mogę się obejrzeć teraz, to jest głupie. Nic nie mogę zrobić. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. No i to jest jakby podstawowa historia, czyli słuchanie narratora. Tego, co faktycznie się powinno wydarzyć, jak się powinno wydarzyć i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, zacznijmy grę jeszcze raz. To jest naprawdę fajne. Dobra. No, stąd jest ten napis przy loadingu. Never the end is never... The end is never the end is never the end is never the end is never the end is loading. No. I